Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj kolejna nowość od marki Technisat. Tym razem jest to Digit Radio 574IR. Radio wyposażone w tuner FM, w tuner radia cyfrowego DAB+. Jest też oczywiście radio internetowe, łączność Bluetooth, wyjście USB z możliwością odtwarzania utworów MP3 z dysków zewnętrznych oraz złącze AUX i wyjście słuchawkowe. Z pozostałych informacji technicznych warto wspomnieć, że mamy do dyspozycji dwa głośniki 5W, czyli łącznie mamy 10 W mocy muzycznej, budowany equalizer, oczywiście łączność Wi-Fi, która działa zarówno w paśmie 2.4 jak też 5 GHz. O łączności Bluetooth Wam już wspomniałem, podobnie jak o złączu USB, które pełni funkcję również, jak widzicie, złącza do ładowania urządzeń mobilnych. Mamy też pilota zdalnego sterowania, no i radio ma też oczywiście funkcję budzika i też timer do automatycznego wyłączenia urządzenia. Na tylnej części opakowania mamy pełną specyfikację techniczną, natomiast są to dokładnie te informacje, które Wam już przekazałem. Może z wyjątkiem tej listy kanałów ulubionych, których możemy, jak widzicie, tworzyć po 20 dla stacji radiowych w paśmie FM, w paśmie DAB+, czy też dla radia internetowego. Oczywiście odbiornik wyposażony w duży 4-calowy wyświetlacz TFT i może jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o wymiary tego radia, to jest 31×13,4×17 cm. A tak wygląda zawartość już zestawu. No jak widzicie, w pudełku znajduje się radio, pilot zdalnego sterowania, zasilacz, baterie do pilota oraz instrukcja obsługi. Jeżeli chodzi o pilota, dość klasyczna konstrukcja, spotykana już kilka razy w urządzeniach marki Technisat. Przyciski duże, miękkie, podgumowane, bardzo wygodny pilot do obsługi urządzenia. Dobrze się z niego korzysta. Mamy tu do dyspozycji blok przycisków funkcyjnych, dzięki któremu będziemy mogli w pełni zarządzać naszym radiem bez konieczności korzystania z tych przycisków na obudowie. Jeżeli chodzi o zasilacz i jego parametry, bo o to też często pytacie, jest to zasilacz 9V 3A, czyli 27W. Teraz sobie przejdźmy do budowy i wykonania samego radia. Jak widzicie, konstrukcja dość klasyczna. Po środku właśnie mamy ten duży wyświetlacz 4-calowy. Po bokach wyświetlacza mamy przyciski funkcyjne, takie jak Power, przycisk do ustawień funkcji, info, menu itd. Poniżej mamy tutaj przyciski do obsługi stacji zaprogramowanych oraz też do obsługi multimedii, do wyszukiwania też stacji radiowych. To Wam za chwileczkę jeszcze pokażę. Gałka do regulacji dźwięku plus minus. Mamy też drugie pokrętło do obsługi funkcji tego radia właśnie bezpośrednio z urządzenia, bez konieczności korzystania z pilota. To pokrętło również pełni funkcję przycisku OK do zatwierdzania tych funkcji. Więc to jest front tego radia. Kolor srebrny, taki lekko szczotkowany, imitujący aluminium. Natomiast z tego co tutaj widzę, jest to tworzywo sztuczne, podobnie jak reszta obudowy. Tutaj również tworzywo sztuczne, tym razem w szarym kolorze, czy jak widzicie od góry żadnych elementów nie znajdziemy. Natomiast zauważcie, że głośniki zostały umieszczone na bokach tego radia. Jest to dość nietypowe rozwiązanie. No jak widzicie, te głośniki schowane pod metalową maskownicą, również w srebrnym kolorze. Ta ramka nieco szersza, dobrze to się komponuje, całkiem nieźle wizualnie też wygląda. No i przejdźmy do tylnego panelu, ponieważ tutaj mamy wszystkie złącza wyjścia. No i jak widzicie, mamy tutaj wyjście słuchawkowe, wejście AUX, wejście USB oraz wejście zasilania i to są wszystkie złącza, w jakie to radio zostało wyposażone. Otwory tutaj do bazrefleksu, no i mamy też klasyczną antenę teleskopową do odbioru stacji radiowych, czy to w paśmie FM, czy też radia cyfrowego DAB+. Antena nie jest odkręcana, więc jest tutaj na stałe w tym radioodbiorniku. Jak widzicie, cała obudowa jest skręcana na śruby, więc jak widać, konstrukcja jest bardzo solidna, dobre wykonanie. Zobaczcie na spasowanie poszczególnych elementów tutaj na obudowie tego radia. Wydaje mi się, że producent tutaj zadbał o dobrą jakość wykonania i też ciekawy design tego radioodbiornika. Ok, zasilanie mamy już podłączone. No i teraz zobaczcie, pierwsze co musimy zrobić, to oczywiście wybrać sobie język tutaj tego naszego OSD oprogramowania.
Możemy to zrobić tutaj za pomocą tego właśnie pokrętła po prawej stronie, lub też możemy skorzystać z pilota zdalnego sterowania i tutaj również możemy tą listę sobie przeglądać i wybierać poszczególne funkcje, zatwierdzając je przyciskiem OK na pilocie. My tutaj może posłużymy się tymi przyciskami na obudowie radia, żeby tutaj było nieco lepiej widać tą obsługę. I teraz zobaczcie, możemy od razu uruchomić kreator konfiguracji, więc tutaj zgadzamy się, klikamy OK. Format godziny, niech będzie 24-godzinny. Automatyczna aktualizacja czasu z radia DAB+, radia FM, z internetu. No to może wybierzmy sobie, żeby to była aktualizacja z internetu. Strefa czasowa, DST możemy włączyć, wyłączyć. No i teraz zachowaj połączenie z siecią. To jest nic innego jak wyszukanie teraz naszej sieci Wi-Fi, czyli zaznaczamy sobie tak i następuje przeszukanie tutaj pasma, wyszukanie wszystkich dostępnych sieci Wi-Fi w okolicy. Oczywiście po wyszukaniu mamy możliwość wybrania, z której sieci chcemy korzystać. Jak widać, sieci w paśmie 2,4 i 5 GHz są jak najbardziej obsługiwane, więc ja sobie wybieram moją sieć. I znowu możemy skonfigurować to nasze połączenie na kilka sposobów za pomocą przycisku WPS na routerze. Możemy korzystać z kodu PIN, jeżeli tak macie wasz router ustawiony, lub też możemy pominąć WPS i skonfigurować to tradycyjnie, czyli wpisując hasło Wi-Fi do naszej sieci. Jeżeli chodzi o wpisywanie hasła, to zobaczcie, tutaj sobie za pomocą tego potencjometru przechodzimy pomiędzy poszczególnymi literami i cyframi. Jak widzicie, mamy od góry cyfry, później są małe litery, a następnie są litery duże i znaki specjalne. Tak więc każde hasło bez problemu sobie tutaj wpiszecie. Jeżeli chodzi o samo wpisywanie, to oczywiście jeżeli sobie wybierzemy jakąś tutaj pierwszą literę naszego hasła, zatwierdzamy ją OK i przechodzimy do kolejnej litery z listy, którą chcemy wybrać i zatwierdzić. Po wpisaniu hasła przechodzimy do funkcji OK, no i następuje łączenie radia z naszym routerem i tak naprawdę od tego momentu będziemy mieli dostęp już do internetu w tym radiu i dostęp do radia internetowego z całego świata. Jak widzicie, sieć została połączona, klikamy OK, no i mamy teraz już nasze główne menu odbiornika. Jak widzicie, do dyspozycji radio internetowe, podcasty, złącze USB, radio DAB+, radio FM, łączność Bluetooth, wejście AUX. No i przechodzimy teraz do pozostałych funkcji, czyli na przykład czas zasypiania. Jest to czas, po jakim ma się nam automatycznie radio wyłączyć. I tutaj w czasie zasypiania możemy sobie ustawić od 15 minut do 120 minut i po tym czasie radio nam się automatycznie wyłączy. Tak więc jest to bardzo przydatna funkcja, kiedy słuchacie radia gdzieś wieczorem przed zaśnięciem. Alarmy. Jeżeli chodzi o alarmy, 2 alarmy do dyspozycji, więc możemy sobie wybrać 2 godziny, o których ma się nam alarm uruchomić. Klikając na alarm możemy go tutaj włączyć, wyłączyć, ustawić sobie godzinę. Możemy sobie ustawić, czy ma być to alarm w formie sygnału budzenia, czy ma się nam uruchomić ten budzik, ten alarm w formie radia internetowego, radia DAB+, czy też radia FM na tutaj wybranym kanale, więc tutaj możecie z tego sobie skorzystać i też możemy sobie ustawić głośność tego alarmu. Jak widać, tutaj mamy do dyspozycji pełną skalę od 1 do tutaj 32. No i konfiguracja systemu. W tym miejscu mamy dostęp do korektora dźwięku i teraz jak widzicie mamy tutaj kilka trybów muzycznych do wyboru. Normalny, muzyka poważna, rock, pop oraz jazz. I to jest wszystko, co możemy w tym korektorze wybrać, więc zaznaczamy sobie dany tryb i tak sobie to radio ustawiamy. Przesyłanie strumieniowe danych to jest kolejna funkcja. I tutaj oczywiście mamy do dyspozycji jakość tego dźwięku przesyłanego, niska, normalna i wysoka. Jeżeli macie tutaj dobre połączenie internetowe, to oczywiście polecam ustawić tą wartość najwyższą. Ustawienia sieci Wi-Fi to jest dokładnie to, co przed chwileczką zrobiliśmy, czyli łączymy się z naszą siecią Wi-Fi, wpisujemy hasło, czas i data. Tutaj możemy sobie zmienić godzinę, datę, jeżeli chcemy to ustawić ręcznie, natomiast ta data nam się ustawi, godzina z internetu, ponieważ tak wybraliśmy przy wstępnej konfiguracji. Wybór języka oprogramowania, przywracanie ustawień fabrycznych, aktualizacja oprogramowania tego radia i tutaj możemy sobie sprawdzić, czy jakieś aktualizacje się pojawiły. Mamy tutaj możliwość sprawdzenia tego po sieci bezpośrednio z urządzenia,
nie musimy przeglądać strony internetowej. Jak widzicie, na chwilę obecną to oprogramowanie jest aktualne. I to jest ostatnie ustawienie, jakie tutaj znajdziemy w tym radiu. Jeżeli przejdziemy sobie dalej, to wracamy już do tych funkcji radia, czyli do radia internetowego, podcastów USB, DAB+, FM i Bluetooth. Jeżeli chodzi o obsługę tutaj poszczególnych funkcji, no to zacznijmy sobie od tego radia internetowego. I teraz zobaczcie, tutaj jest dość klasycznie, czyli po pierwsze mamy tutaj, jak widzicie, kraj, z którego chcemy słuchać stacji radiowych. Możemy je wyszukiwać na przykład po nazwach. Możemy też wyszukiwać po lokalizacji, po stacjach najbardziej popularnych i mamy też opcję znajdź, gdzie również możemy sobie wejść i szukać na przykład po gatunkach, po językach i tak dalej. Jeżeli na przykład chcecie wyszukać sobie coś po lokalizacji, no to wchodzimy w lokalizację, wybieramy sobie kontynent, z którego chcemy wyszukiwać stacje radiowe, no i przechodzimy do kraju, który nas interesuje. Niech to będzie Polska, następnie mamy stacje lokalne, popularne. Możemy też szukać po gatunkach, po miastach, no na przykład zobaczmy sobie po miastach. Niech to będzie Kraków i teraz jak widzicie od razu wyszukują nam się wszystkie stacje radiowe z tego miasta i każdą z tych stacji możemy sobie teraz bez problemu na tym radioodbiorniku uruchomić. Tak więc jak widzicie możliwości są praktycznie nieograniczone. Wszystkie dostępne stacje są tutaj wyszczególnione i bez problemu je na tej liście odnajdziecie. W podcastach jest identycznie, czyli mamy tutaj kraj, z którego chcemy słuchać podcastów, na przykład Polska. Mamy tutaj gatunki, popularne podcasty i mamy tutaj kilka już propozycji podcastów na tej liście. Teraz wystarczy tylko wybrać dany podcast i możemy sobie go już słuchać na naszym radiu. Cześć, witajcie w 100. odcinku podcastu Szeryf Nadaje. Jak widzicie, wszystko działa bez problemu. Jeżeli chodzi o USB, no to mamy tutaj możliwość odtwarzania piosenek MP3 z pendrive'a, z jakiegoś dysku zewnętrznego. Możemy sobie tworzyć listy odtwarzania. Tu będziemy widzieć wszystkie nasze utwory, które będziemy mieć na dysku. Możemy sobie włączyć powtarzanie danego utworu. Możemy sobie włączyć odtwarzanie losowe utworów z naszego dysku, naszego pendrive'a. Możemy taką listę odtwarzania własną wyczyścić i możemy też przejść do tej konfiguracji systemu, którą już widzieliśmy i głównego menu. Jeżeli wejdziemy w główne menu, no to oczywiście wracamy do tej listy z naszymi funkcjami tego radia. Tak więc widzieliśmy radio internetowe, podcasty USB, teraz przejdźmy do radia DAB+. Jeżeli sobie uruchamiamy radio DAB+ pierwszy raz, to następuje automatyczne wyszukanie wszystkich dostępnych stacji radiowych nadających w paśmie DAB+ w Waszej okolicy. Samo wyszukiwanie zbyt długo tutaj nie trwa. Jak widzicie, mamy tutaj 17 stacji wyszukanych i możemy teraz tych stacji sobie tutaj posłuchać. Radio Chopin, akurat tam się uruchomiło jako pierwsze. Natomiast przechodząc tutaj tym pokrętłem w prawo lub też w lewo, wybieramy sobie daną stację, która nas interesuje, która została wykryta. Na przykład niech to będzie Radio Kraków. Następuje łączenie. No i posłuchajmy. 7 strzałów, z czego 6 celnych. No jak słyszycie, radio nam bez problemu się uruchomiło i możemy go sobie słuchać. Przy stacjach radiowych FM, czy też właśnie DAB+, mamy przycisk Info, gdzie możemy sobie zobaczyć informacje nadawane w ramach tego radia. Tutaj jak widzicie jest też zdjęcie ze studia, które zostało zamieszczone. Kolejne przyciśnięcie pokazuje nam tutaj częstotliwość tego radia. Mamy błędy sygnału, natężenie sygnału, szybkość transmisji, kodek, jakim jest ta transmisja kodowana. No i mamy też dostęp do dzisiejszej daty, więc takie wszystkie funkcje możecie sobie tutaj przeglądać, jeżeli chodzi o radio DAB+. Jeżeli chcecie zapisać taką stację do stacji ulubionych, to na przykład przytrzymujemy sobie 1 i program zostanie zapisany na 1. Teraz przechodzimy na przykład do radio, niech to będzie Profeto, zapiszemy go na pozycji 2. I teraz jak widzicie na pozycji pierwszej mamy nasze radio Kraków, natomiast na pozycji drugiej mamy zapisane radio Profeto. I tak możemy sobie zaprogramować 20 stacji radiowych, z tym, że jak widzicie przycisków jest tylko 4, czyli 3 stacje zapisujemy na tych przyciskach szybkiego uruchamiania, natomiast pozostałe stacje to jest tutaj 4 plus klikamy i mamy tu dostępne pozostałe miejsca, czyli od 4 do 20 możemy sobie tutaj wykorzystać i zapisać
takie stacje radiowe, a następnie klikając sobie tą czwóreczkę jeszcze raz, wybieramy sobie tą stację, która nas interesuje właśnie z tej listy stacji ulubionych. Tak więc myślę, że rozwiązanie bardzo praktyczne. I jak widzicie, przy radiu DAB+ mamy pełne nazwy stacji radiowych, czego przy radiu FM prawdopodobnie nie będzie i to sobie za chwileczkę jeszcze sprawdzimy. Wejdźmy sobie tutaj nieco wyżej i tu mamy jeszcze takie opcje jak kompletne przeszukiwanie stacji radiowych, ręczne dostrajanie, przytnij nieprawidłowe, czyli stacje o słabym sygnale zostaną usunięte, DRC, tutaj możecie sobie tym zarządzać, może być wyłączona opcja lub może być poziom niski lub też wysoki. Następnie kolejność stacji radiowych. Teraz przechodzimy sobie do radia FM. Jeżeli chodzi o radio FM, to kanały nam się nie wyszukują automatycznie. Musimy je po prostu wyszukać ręcznie poprzez przytrzymanie przycisku prawo-lewo lub też poprzez przycisk scan, który automatycznie przeszukuje nam pasmo i wyszukuje stacje radiowe. Jak widzicie, pierwsza stacja została tutaj wyszukana. Jest to Polskie Radio. Jak widać, stacja nam działa i teraz możemy sobie ją zapisać znowu na pozycji na przykład pierwszej. Wchodząc do listy stacji radiowych poprzez przycisk 4 widzimy, że stacja została zapisana, natomiast tak jak Wam wspominałem, w przypadku radia FM nie ma niestety nazw stacji, tylko są ich częstotliwości, więc będziecie musieli pamiętać, na jakim kanale jaką stację sobie zapisaliśmy. Stację powyżej numeru 4 zapisujemy właśnie klikając czwórkę i wybierając sobie ręcznie numer, na którym chcemy tą stację zapisać. Wychodzimy wyżej, ustawienia audio, jeżeli chodzi o AM i tutaj możemy sobie wybrać tylko mono lub też zostawić mono i stereo. No i konfiguracja systemu znowu i powrót do głównego menu. Kolejna opcja to jest oczywiście łączność Bluetooth i tutaj spróbujemy sobie sparować to radio z naszym telefonem i przy okazji posłuchamy sobie jakichś utworów demo i zobaczymy, jak to radio też gra. Czyli na naszym telefonie jak zwykle odszukujemy w ustawieniach Bluetooth nasze radio, tym razem Digit Radio 574IR, następuje parowanie, klikamy sparuj i od tego momentu mamy już dostęp do naszego telefonu, możemy sobie odtwarzać muzykę z telefonu na głośnikach tego radia. Przechodzimy do jakiejś darmowej muzyki bez praw autorskich, klikamy otwórz i zobaczcie, od razu mamy możliwość słuchania muzyki z telefonu na naszym radiu. Zauważcie, że regulacja dźwięku na odbiorniku reguluje nam też dźwięk na telefonie. No i teraz przez chwilę posłuchajmy sobie, jak to radio gra. Ok, pomimo tego, że mamy tutaj tylko te dwa 5W głośniki na bokach radia, to okazuje się, że grają one bardzo głośno, no i przede wszystkim bardzo czysto. Całkiem nieźle też wypadają niskie, wysokie tony w tym radioodbiorniku. Mieliście też okazję zobaczyć, jak wypada jakość dźwięku w różnych trybach equalizera. No tak więc wydaje mi się, że jest to całkiem ciekawe radio o bardzo dobrej jakości dźwięku, więc jeżeli szukacie niedużego, prostego radia,
no to myślę, że tutaj Digit Radio 574 może być bardzo ciekawą propozycją. No i wracamy do naszego głównego menu i została nam opcja wejście AUX, czyli możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych przewodowo właśnie poprzez przewód audio, więc jeżeli nie ma możliwości połączenia się poprzez Bluetooth, a chcecie takie urządzenie podłączyć i słuchać sobie muzyki w wysokiej jakości, to właśnie to wejście Wam to gwarantuje. Tak więc to są wszystkie, jak widzicie, funkcje, w jakie to radio zostało wyposażone. Może sobie tutaj jeszcze wyłączmy to radio i zobaczcie teraz w trybie wyłączenia czuwania mamy godzinę na wyświetlaczu i mamy też datę. Wyświetlanie godziny, jak widzicie, jest bardzo czytelne. No i też w trybie standby nie pobiera zbyt dużo energii, więc mamy tutaj taki zegarek cały czas dostępny w tym urządzeniu. Jeżeli okaże się, że na przykład to światło wyświetlacza jest dla Was zbyt mocne, to jest tutaj funkcja dimmer, która pozwala tutaj na regulację jasności tego podświetlenia. To jest najmocniejsze, średnie i najniższe, tak więc minimalnie macie możliwość wyregulowania sobie tego podświetlenia bezpośrednio z radia. No i jeszcze raz może uruchomimy sobie radio. Funkcja sleep, czyli to usypianie również z tego przycisku, żeby nie trzeba było szukać jej w menu. Możemy sobie bardzo łatwo ten czas zasypiania ustawić z pozycji tego jednego przycisku. No i jest też tutaj przycisk do funkcji drzemki. Jeżeli macie alarm ustawiony, no to możecie go sobie jeszcze nieco opóźnić właśnie dzięki tej drzemce. Tak więc to są wszystkie funkcje i możliwości radia Digit Radio 574 IR. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania odnośnie tego radioodbiornika, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja ze swojej strony jak zwykle proszę Was o łapki w górę oraz o subskrypcję kanału. No i oczywiście zapraszam Was też do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!